Żydzi żyli na polskiej ziemi blisko 1000 lat. W przeddzień wybuchu II wojny światowej Polska była największym skupiskiem Żydów w Europie i jednym z największych skupisk na świecie. Żydem był co 10. obywatel przedwojennej Polski. Oba narody, polski i żydowski, mogłyby ze swym antysemityzmem i antypolonizmem, programową izolacją i programową wrogością przeżyć wspólnie na polskich ziemiach jeszcze następne wieki, gdyby nie fakt, że 1 września 1939 roku Niemcy napadły na Polskę, a Polska obronić się nie była w stanie. Początkowo wojna przerażała o tyle, o ile przeraża każda wojna. Nie była pierwszą ani dla Żydów polskich, ani dla Polaków. I nie sposób było przewidzieć, że przyniesie zagładę jednemu, a ogromne straty drugiemu narodowi. W pierwszych 2 latach okupacji tymi, których życie było bardziej zagrożone, byli Polacy. Ginęli masowo w egzekucjach i przeznaczonych początkowo tylko dla nich obozach koncentracyjnych. Żydów polskich zamknęli Niemcy w gettach. Jestem urodzona w Stanisławowie, w małej miejscowości. W 1939 roku, jak wojna się zaczęła, ojciec mój był w niewoli. Myśmy zostali z mamą tylko. Zostaliśmy bez środków do życia. W 1939 roku mój ojciec został już zabity przez Ukraińców, spalony w Burznicy i wtedy uciekaliśmy z mamusią do Przemyśla. Ja byłam w warszawskim getcie prawie 3 lata. Wojna wybuchła w 1939, a w 1940 zamknęli getto. Ja miałam bardzo dużą rodzinę w warszawskim getcie, bo prawie cała nasza rodzina mieszkała tam. I kiedy zamknęli warszawskie getto, ja mieszkałam na Nalewki 27, a ja wiedziałam, że w getcie wszyscy musieli zdjąć, ogolić brody, bo kto nie ogolił brodę, zabijali go. Mojego dziadka, który był prezesem sądu rabinackiego, kiedy Niemcy złapali, a on nie golił brody oczywiście. Oni nie zabili go, oni mu wydarli brodę razem ze skórą, z twarzą. Ja pamiętam, jak moja mama płakała, że nie można było go poznać. Ja wtedy myślałam, jak mój dziaduś teraz będzie żył bez twarzy. Mój wuj, u którego wtedy byłam, chciał, żebym żyła w miarę normalnie. To normalne życie było bardzo nienormalne. Szło się na komplety, a na ulicy leżały trupy. W warszawskim getcie było 500 000 ludzi. Było strasznie ciasno, 4 kilometrów. I strasznie wszyscy byli chorzy na tyfus, na difterię, na skarlatynę. Nie było czego jeść. Dali nam 3 kilo chleba na miesiąc dla każdej osoby. Także w getcie nie tylko, że Niemcy nas zabijali, ludzie umierali z tyfusu i z głodu. Mojego małego braciszka, który umarł pierwszy, jeszcze pogrzebaliśmy, bo jeszcze mieliśmy trochę pieniędzy, rodzice mieli. Ale później w ogóle nie pogrzebali w getcie. Wszystkich, którzy umierali przez dzień, nocą wyciągali z domu i kładli na ulicy. I w getcie byłam, to miałam już 8 lat, 9 lat. Jak miałam, w getcie widziałam straszne rzeczy. Mordowanie, bicie, palenie, strzelanie.
wieszanie, wszystko co możliwe. Pies jadał dzieci żywcem, rozbijanie główek o mur i mózg się przelewał. Przeżyliśmy z mamusią całe akcje w Przemyślu, w getcie. Życie było dosyć ciężkie, ale jednak rady sobie daliśmy. Tylko te akcje ciągle były o wiele gorsze i w końcu tak zrobili Niemcy, że nie było getta. Decyzja o przystąpieniu do realizacji planu zagłady Żydów zapadła w styczniu 1942 roku w Berlinie. Wiosną i latem tegoż roku z miast i miasteczek Polski ruszyły wagony pełne ludzi pod pozorem przesiedlenia, kierowane do obozów zagłady w Bełżcu, Sobiborze, Treblince, Majdanku i Oświęcimiu. Wówczas jasnym stał się fakt, iż Żydom polskim Niemcy zgotowali śmierć. Wszystkim, bez wyjątku, także żydowskim dzieciom. Kiedy się zaczęły blokady, zaczęli wyprowadzać tysiące ludzi. Codziennie między 7 a 9 tysięcy ludzi z warszawskiego getta. Pamiętam pierwszą blokadę. Niemcy wszedli do podwórka i ogłaszali, że wszyscy muszą zejść na dół. 2 Niemców wskoczyło do szeregu. Jeden złapał mamę stanął za nią za bary, a drugi z karabinem zaczął ją w brzuch bić. Mama nie opuściła nas. Ona nas trzymała i ona nie krzyczała. Ona tylko się schylała. Za każdym razem, jak on ją bił, ona się schylała i schylała. A kiedy skończył bić ją w brzuch, zaczął bić ją w głowę. Mnie ona trzymała prawą ręką, to ja pamiętam tylko tutaj z tej strony, jak jej twarz wyglądała, bo zaczęła się krew leć tak spod włosów, pod włosów na twarz. Tutaj taka duża, najpierw mała plama, później większa, była i większa. A ja i mój brat, myśmy stali i krzyczeliśmy i tukaliśmy nogami i krzyczeliśmy. Żydowscy policjanci, ludzie, którzy mieli dostarczyć ten ludzki kontyngent na Umschlagplatz, wtargnęli. Mnie złapali. Ja zaczęłam okropnie płakać. Ten mój płacz usłyszała moja babcia, matka mojej mamy, babcia Michalina, ukochana moja babcia, i ze swojej kryjówki spokojnie zeszła na podwórko. Rozpoczęła pertraktację z policjantem, mówiąc, że ja tu jestem źle ubrana, ja muszę wziąć ubrania, a wtedy pojadę, a na razie ona pojedzie za mnie. Widziałam rodziców, którzy nie byli gotowi pomóc dzieciom, znaczy nie byli gotowi ponieść ofiary dla dzieci. Żeby tych dzieci jakoś uciszyć, to byli gotowi nawet udusić te dzieci. I dużo takich wypadków było, że rodzice albo dusili, w każdym razie albo truli nawet maleńkie dzieci, które się tylko co rodziły. Widziałam wszystko, co najgorsze, co można widzieć w życiu. I nie straciłam pewność siebie, że rodzice mnie mogą obronić. Uciekłam ze Stanisławowa i przypadkowo spotkałam Gajowego żonę, która mnie znała, bo ja uczyłam krawiectwa i tam ją zapoznałam. Ona mnie przyjęła do siebie do domu, żebym szyła dla dzieci. Tam zostałam. Jednego wieczoru wrócił pan Gawrych z Warszawy i był bardzo zdenerwowany i mówi, nie wyobraża sobie, co się tam dzieje.
Są ogłoszenia, że będą zabijać, kto będzie trzymał Żydów. Właśnie tak robili. To nie była bójda. Tego samego wieczoru była obława i zabrali tego pana Gawrycha, Jego zastrzelili właśnie w tym ignacowskim lesie. Spalili gajówkę. Ja uciekłam. Kule mi świszczały nad głową, ale miałam szczęście, zostałam i wlazłam właśnie do tej rury. Tam była, nazywali to Polska Droga, przyjeżdżali tam wozy. Był rów i była rura, żeby na przejazd wozów. Ja tam wlazłam do tej rury. Tam siedziałam. Jak długo, to nie wiem, dlatego że strach był taki wielki, że dopiero po tym, jak słyszałam, że już wyjechali, to dopiero wysadziłam głowę z tej rury, żeby widzieć, co się dzieje. I ta gajówka już się dopalała. Ludzie, którzy ratowali Żydów, to specjalny gatunek. Wydaje mi się, że byli to ludzie o pewnej wielkiej zdolności do ryzyka. Nie każdy jest taki. Są ludzie, którzy się po prostu boją. Są ludzie, którym odwaga nie była dana. W Polsce musimy zawsze pamiętać, że to był bardzo niebezpieczny kraj, bo był jedynym krajem w całej Europie, że za ratowanie Żyda, nie tylko ratowanie, za podanie mu pomocy, ludzie narażali swoim własnym życiem. I my wiemy, że nie jeden człowiek zapłacił swoim własnym życiem, żeby ratować żydowskie dziecko. Nie tylko za ratowanie, ale za podanie kromki chleba, za podanie szklanki wody żydowskiemu dziecku. I już za to groziła kara śmierci. My o tym zapominamy, że ten system niemiecki był szalenie szczelny, był w taki biurokratyczny sposób bardzo zapięty na ostatni guzik. On nie pozostawiał żadnego luzu dla człowieka, który by chciał wykonać tylko drobny gest na przykład. Za ten drobny gest mógł zginąć tak samo, jak za ukrywanie w swojej szafie człowieka. W czasie II wojny światowej zginęło około 3 milionów polskich Żydów i 3 miliony Polaków. Polska nie miała żadnych możliwości ocalenia życia ani jednym, ani drugim. Polacy mogli jedynie walczyć o życie poszczególnych Żydów, a kwestia ratowania sprowadzona została do moralnej płaszczyzny obowiązku człowieka względem człowieka. Dzieci polskich Żydów. Gdy wybuchła wojna, było ich 1 milion. Zwykle nie mogły same szukać ratunku. Były na to za małe. Podstawą ratunku życia żydowskiego dziecka było podjęcie przez jego rodziców decyzji o rozstaniu. Trzeba było nadludzkiej siły, aby taką decyzją dać swemu dziecku szansę na życie. Jednego dnia, pamiętam, ojciec mój, nim wyszedł do pracy, tak prędko spieszył się, żeby polecieć do pracy, powiedział do mnie nagle, jutro, nie, powiedział tak, duża dziewczynka, prawie 10-letnia, jutro musisz uciec z getta. A ja nagle myślałam, że może on już mnie nie kocha, on mnie wygania z getta. I pamiętam, że tak zaczęłam go bić i krzyczałam i płakałam i powiedziałam, już ty mnie nie kochasz, ty mnie dokąd ja pójdę? Dokąd chcesz, żebym poszła? Do kogo? I wtedy on powiedział, ty musisz uciec, ty musisz, więcej ja już nie mogę ja już nie potrafię cię ocalić, musisz uciec. Za mną strzelał strażnik i nauczyli mnie, że jak strażnik będzie strzelał, to mam uciekać na zygzak. Ja nie pamiętam, jak ja leciałam, czy ja leciałam na zygzak, czy ja leciałam równo. Ja tylko pamiętam, że tak prędko leciałam, bo on cały czas strzelał, to tak cały czas słyszałam, jak on strzela i leciałam jeszcze prędzej, jeszcze prędzej.
w getcie pan Rubin, ojciec Hani, który nawiązał kontakt z siostrą Małkowską, przełożoną klasztoru sióstr sercanek. I ona uległa prośbie, że będzie ratować żydowskie dzieci. W ten sposób się dostałam do klasztoru. Zostałam przywieziona przez siostrę Irenę, Antoninę Manaszczuk. Przyjechałam zimą na przełomie roku 42 i 3, już po pobycie w 2 getach, już po utracie rodziców i wielu ludzi bliskich. I tutaj znalazłam coś w rodzaju azylu. Mamusia miała dobrą koleżankę, dobrą przyjaciółkę domu, Polkę, i ona mnie zabrała do zakonu i tam byłam przez prawie 2 lata. Matka czuła, że to są ostatnie dni, to poprosiła pani Pawelcową, która była jej koleżanka. Oni razem handlowali, żeby mnie wzięła. Pani Pawelcowa wzięła mnie i wpchała mnie do klasztoru w Zamości. I tam znalazła mnie siostra Bogumiła. Jak ich podrzucono cię do naszego podwórka, gdzie były dzieci, ktoś cię podrzucił i wtedy znalazłam u ciebie na szyi. Oto miałaś na szyi i kartkę miałaś, ze swoim imieniem miałaś kartkę. Wyszłam, to już byłam zrezygnowana, już nie chciałam więcej żyć, bo miałam wiadomości, że już nikt z rodziny nie został. Mówię, starczy. I wyszłam na szosę, która prowadzi z Kałuszyna do Mińska, to jest tak, między Jakubowem a Ignacowem. I szłam, bo chciałam, żeby mnie już zabrali Niemcy, żeby mnie zlikwidowali, bo już wszystko się sprzykrzyło. Więc nadeszła starsza kobieta, nie wiem skąd przyszła, nie wiem kim ona była, nie wiem kto. Nie wiem. Gdybym była wierząca, to bym powiedziała, że to jakiś anioł z nieba przyszedł. I zajrzała mi w oczy. Wiesz co mówi? Tam jest wieża kościelna, widzisz wieżę kościelną. Idź tam, może cię przyjmą. Ona mi wytłumaczyła, powiedziała, jak ja się mam zachowywać. Ja nigdy w życiu zakonnicy nie widziałam. Że wyjdzie siostra, pocałuj ją w rękę, powiedz, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, no i poproś, o co prosisz. Więc przyszłam, wyszła właśnie ta siostra Marcjanna Reszko. Zlękłam się jej, bo dlatego, że nigdy nie widziałam zakonnicy. Była ta obwieszona kluczami, była taka tęga kobieta. Nie zadała dużo pytań. Zawołała postulantkę, żeby mnie zaprowadziła do kuchni, żeby mnie dać, żeby jeść. Przeprosiła, że już jest po obiedzie, że nie ma już jedzenia, ale chleb z mlekiem jest. Dali mi jedzenie, najadłam się, zaprowadziła mnie do łazienki, wykąpała mnie, dała mi wszystko czyste. Było bardzo dużo sierot polskich i te klasztory były przepełnione. Nie było miejsca i jednak zawsze się znajdowało miejsce dla dzieci, które były w wielkim niebezpieczeństwie. Tradycja ratowania dzieci w polskich klasztorach sięga początków XIII wieku, kiedy to biskup Iwo Odrowąż w roku 1220 sprowadził do Krakowa zakon Ducha Świętego. Od średniowiecza przy duchackich klasztorach istniało miejsce, w którym składano potrzebujące pomocy dzieci. Pociągnięcie zawiszący obok dzwonek informowało siostry o nowym podopiecznym. Lecz zakonnicy nie wolno było nawet spojrzeć na osobę, która je przyniosła. Wiedza o narodowości trafiających do klasztoru dzieci od stuleci nie miała dla polskich sióstr znaczenia. Niespotykaną w zakonnych dziejach Polski sytuację stworzyło niemieckie prawo, według którego każdy Polak za ratowanie Żyda lub żydowskiego dziecka karany był śmiercią. Karze tej podlegały także polskie zakonnice. Ponieważ zakonne śluby posłuszeństwa nie obejmują sytuacji zagrożenia życia sióstr, decyzje o ratowaniu żydowskich dzieci i gotowości oddania za nie życia
podjąć musiała indywidualnie każda z polskich zakonnic. Siostra Maria Ena wspomina. W olbrzymim bloku vis-a-vis naszego domu na Kazimierzowskiej mieściło się SS. A u nas tętniło życie, od przedszkola po uniwersytet. Wśród tego mrowia były Żydówki, autentyczne, nikt się nie pomyli. Wiadomo, za ukrycie Żyda kara śmierci. Nigdy nie zapomnę konferencji siostry Wandy Garczyńskiej pod koniec 1942 roku. Zaczęła od odczytania słów Ewangelii Świętego Jana. To jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Tłumaczyła potem, że nie chce narażać klasztoru, sióstr, zgromadzenia. Wie, co może nas spotkać. O siebie nie stoi. Ona wie, abyście się miłowali, jak ja was umiłowałem. A jak? Także życie dał. Spuściłam głowę. Nie śmiałam patrzeć na inne siostry. My mamy zdecydować. Jeśli jedno słowo powiemy, jeśli otwarcie, szczerze przyznamy się do lęku o własną skórę, o własne życie, o życie tylu sióstr, klasztoru, siostra Wanda odeśle żydowskie dzieci. Czy to roztropne ryzykować dla kilkunastu Żydówek? Od nas zależy, czy mają odejść. Cisza. Nikt nie drgnie. Żadnego westchnienia. Cisza przejmująca. Jesteśmy gotowe. Dzieci żydowskich nie oddamy. Raczej zginiemy. Wszystkie. Jest nam lekko, radośnie, choć bardzo poważnie. Jesteśmy gotowe. Zakonnicy, widziałam, jaka była strasznie wielka różnica. Zakonnicy były gotowe, nie znając nas, nie młode dziewczynki, były gotowe poświęcić swoje życie i życie wszystkich dla uratowania żydowskich dzieci. To był cudowny okres, cudowny, ponieważ miałam co jeść. Był spokój taki w klasztorze, w tym domu dzieci i codziennie chodziliśmy do kościoła, a w getcie przecież nie mieliśmy żadnego spokoju. Ciągle byliśmy zagrożeni tymi akcjami i dużo ludzi po każdej akcji nie było. Wiedzieliśmy, czym to grozi, tak? Także w klasztorze była cicha i zakonnice były bardzo, ich stosunek do wszystkich dzieci był ten sam. Także nie czuliśmy, że jesteśmy żydowskie dzieci. I to tak było. Nie zwracali uwagi na nie, starali się, żeby wszystkim dobrze było. Mam dużo szacunku dla nich, bardzo dużo. Oni robili ponad siły, żeby ratować ludzi. Tam przywozili dzieci, nie wiedziały skąd te dzieci, tylko żeby ratować. Była dziewczynka, którą przyprowadzili z Warszawy, z domu Boduena ją przywieźli. I ona mi powiedziała, że jest Żydówką. Mała, może 3,5 roku miała. Nawet żydowskich chłopców trzymali, rzecz, która była wtedy bardzo niebezpieczna. 18-miesięczny chłopczyk przyniesiony był do nas. No jeszcze go na rękach nosiłam i on był obrzezany. I od tego tośmy się ogromnie bały. A był taki rozkoszny. Ja nigdy nie zapomnę, jak siostra Ligoria trzymała Stasia. Jej cudowny, anielski uśmiech. I ten najmłodszy Stasio to prawie co rok pamięta. I tutaj jak przyjeżdżają do Polski grupa młodzieży z kibucu, to on ich zawsze tu do mnie przysyła. Za przechowanie dzieci żydowskich groziła siostrom śmierć. Za przechowanie jakichkolwiek symbolów żydowskich, czy takiej książki, groziła im tak samo śmierć. Siostra Bernarda się pyta, czy ja to umiem czytać. Ja trochę umiałam składać literki i Hanka też,
A tak bardzo czytać to nie, ale składać literki umiałam, ale ja się wstydziłam przyznać, że ja nie umiem czytać książki do nabożeństwa własnej religii, więc powiedziałam, że tak. Siostra Bernarda zamknęła nas w pokoju codziennie prawie na pół godziny, Hankę i mnie, i powiedziała: pamiętajcie co umiecie, czytajcie, módlcie się, my się będziemy modlić i wy się będziecie modlić i w taki sposób przeżyjemy wojnę. I zawsze myślałam, że te siostry są naprawdę święte. Dla mnie one były święte. Tyle miłosierdzi. Tyle one tak były. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo po tej strasznej zagładzie, po tym wszystkim, co ja przeszłam przez te wszystkie lata, nagle myślałam być może, że może one są jakieś aniołki. To jest właściwie ten Bóg w człowieku. Te kobiety, które to zrobiły, chcieli pokazać, że ta część Boga jest w nich, to jest to rzeczywiście, jak oni się odnoszą do drugiego człowieka. Nie zależy, czy to jest Żyd, czy Polak. Kiedy trzeba było ratować, ratowały. Gdy już dziecko żydowskie dotarło do klasztornej furty, rozpoczynała się codzienna walka o przetrwanie. W przepełnionych klasztorach brakowało jedzenia, ubrania i rąk do pracy. Starsze dzieci pracowały więc razem z siostrami. Prały, sprzątały, kopały ziemniaki i opiekowały się młodszymi. Siostry były bardzo biedne, nie było co jeść, byłyśmy niedokarmione, wszystkieśmy miały czeraki i świerzb i różne inne choroby. Ale to wszystko było w ogóle, poszło w zapomnienie i to w ogóle nie miało żadnego znaczenia. Znaczenie miał ten spokój duchowy, ta miłość bliźniego, ten przykład osobisty, ich świętość po prostu. Dzieci przychodziły w opłakanym stanie, nie było w co ubrać. Siostra Bernarda rozpakowała swoją wyprawę, jaką otrzymała idąc do klasztoru. Prześcieradła brała z kopiowym ołówkiem rozpuszczone farby, wykonywała farby, farbowała i szyła z tego sukienki po prostu. No, co tam trzeba było, z różnych, gdzie co znalazła, to przerabiała, żeby te dzieci nawet nie straszyły. Były jakoś po ludzku ubrane. No chodziłyśmy, prosiłyśmy, co było możliwe, ale na pewno były nieraz dzieci głodne też, bo po prostu nie miałyśmy. Nie było na ten. Ale nie było tak, żeby były takie głodne, żeby płakały, że są głodne. Zawsze coś, ta opatrzność Boża czuwała i zawsze coś żeśmy to otrzymały. Zawsze się starali, żeby mi było dobrze. Bardzo byłam lubiana i jestem im bardzo wdzięczna za wszystko. Miałam tam dom, jedzenia pod dostatkiem, ubrania, czyste łóżko i dobre słowo. Wszystko miałam u nich. Pierwszy dzień dzieci robiły łóżka i siostra mi się pyta, a co ty chcesz robić? Jakie zajęcia? A ja powiedziałam, ja lubię czytać. A jaką książkę byś chciała? Ja mówię Czarskiej. I siostra przełożona mi przyniosła książkę Czarskiej. A wszystkie robiły łóżka, a ja siedziałam i czytałam. I myły podłogi, i sprzątały, i zamiatały, a ja to siostra mi powiedziała, siostra Małkowska, powiedz mi, a tobie jest przyjemnie, że za ciebie ktoś pracuje? To ja mówię, przyjemnie. Nie zastanawiałam się nad tym. Siostra mnie pytała, co ja lubię robić, więc ja lubię czytać.
to siostra Małkowska mówi, ja nie uważam, że to jest przyjemnie. No i od wtedy książka poszła w bok i pracowałam razem z wszystkimi i robiłam wszystko, co trzeba było. Chciałam żyć i zgodziłam się na wszystko, gdzie mnie posłali, tam poszłam. Co mi kazali robić, robiłam. Byłam bardzo lubiana. Nasza wychowawczyni, siostra Irena, urządzała przedstawienia teatralne. Są fotografie z tych przedstawień, jeszcze się zachowały. Byłyśmy jakimiś motylami, kwiatami i tak dalej. To się ciągle działo, to się toczyło, bez względu na to, jak się dookoła toczył świat. Także ja w jakiś sposób byłam tutaj szczęśliwa. To może nie powinnam, może nie miałam prawa, może powinna byłam żyć tym nieszczęściem, które się zdarzyło moim bliskim i mnie. Nagle doszłam do wniosku, że czułam się pewna, że zostaniemy tam uratowani. Tam był idealny spokój, myślałam, że mnie tam nic nie grozi. W Polsce w czasie II wojny światowej nie było dla żydowskich dzieci miejsc absolutnie bezpiecznych. Aby przetrwać, musiały stać się podobne do dzieci polskich. Mieć polskie imiona, polski wygląd i zachowywać się tak, jak zachowywali się ich polscy rówieśnicy. Trzeba było kłamać, trzeba było zatajać prawdę, trzeba było się ukryć i schować. Kiedy weszłam pod ziemię, nagle ojciec mnie pociągnął z powrotem i zapytał mnie, jak się będziesz tam nazywała? I ja zaczęłam szukać jakieś imię i nie znałam w ogóle polskich imion, bo się nigdy nie bawiłam z polskimi dziećmi. Zawsze byłam między Żydami. I nagle przypomniałam sobie, że słyszałam imię Krystyna. Powiedziałam ojcu, Krystyna, ja się będę nazywała Krystyna. To mnie ogolili. Miałam ogolone włosy i chodziłam do szkoły jako chłopczyk. I zawsze zakonnica dawała mi jakiś koc i mi tłumaczyła, jak zobaczysz Niemca, trzymaj ten koc po prawej stronie. Jak zobaczysz go z lewej strony, to prędko przenieść ten koc na tą lewą stronę. Przecież nie mieliśmy teczek wtedy. I ja zawsze nie wiedziałam dlaczego, ale zawsze byłam tak, wiedziałam, że jest coś bardzo niebezpiecznego i że muszę się ukrywać i tą czapkę tak kładłam na czoło, żeby mnie nie widzieli. Jednego dnia była tam obława. Szukali, bo tam jest las blisko klasztoru i szukali Żydów. I przyszli też do klasztoru szukać, czy ktoś się nie schował. Wszędzie oni szukali Żydów i szukali tych Polaków, które dali schronisko dla Żydów. Niemcy przychodzili do klasztoru, przyszli do klasztoru 2 razy, ponieważ widzieliśmy, że przez zakonnicę nam to rozkazali, żebyśmy uciekali do lasu. To nie był duży las, ale drzewa były i jak usłyszeliśmy, że psy szczekają, wiedzieliśmy, że Niemcy przychodzą. To wtedy uciekaliśmy z dziećmi małymi na rękach do tego lasku. Pamiętam, że przychodzili do klasztoru, żeby zabrać jajka i kury i świnie. I one ledwo, że rzeczywiście miały jedzenie dla dzieci i musiały oddawać te jedzenie. I wtedy nas chowali w piwnicy. I pamiętam tą piwnicę, bo odwiedziłam ją w 1984 roku, już była przebudowana, ale na dole była ziemia, na górze była ziemia. Były te kartofle i na tych kartoflach kładli te maleńkie dzieci i tam było pełno szczurów. I że one leżały razem z nami i przytulały nas do siebie, aż Niemcy odejdą, żeby dzieci nie płakały. I wtedy żeśmy wychodzili i to było bardzo niebezpieczne. Ja myślę, że to są niezwykłe były odważne kobiety i bohaterki. Ja myślę sobie, że ci ludzie w tych czasach w ogóle nie zdawały sobie sprawy, że one ryzykują po prostu swoim życiem, nie tylko
Tak, jak gdyby Niemcy znaleźli te dzieci tam, to przecież zabiliby wszystkie zakonnice, nie tylko by zabili tych dzieci. Wiedziałyśmy, że gdyby Niemcy przyszli i odkryli, to grozi nam śmierć. Wszystkim. Więc no już wszystko w rękach Pana Boga. Złożyłyśmy wszystko. I pamiętam też jakąś noc, że przyszli do klasztoru Niemcy nagle w nocy i prędko schowali te dzieci, dzieci spały i oni nie weszli do sypialni, ale nazajutrz postanowili wysłać wszystkich chłopczyków z tego klasztoru. Była jak jakaś taka konspiracja tych klasztorów. Wysyłali z jednego klasztoru do drugiego, gdzie było niebezpiecznie, z drugiego do trzeciego. Zjawisko, jakim były Turkowice, było zupełnie niesłychane, dlatego że do nas przywożono żydowskie dzieci o tak zwanym najgorszym wyglądzie. Dzieci, które były spalone, jak to wtedy mówiono w innych miejscach, dla których nie było innego miejsca już na świecie. I te dzieci tu przeżyły, z wyjątkiem chłopca, który zginął w wyprawie z siostrą Longiną, ale nie zginął jako żydowskie dziecko, zginął jako dziecko zakładowe, zginął z rąk Ukraińców, jak cała ta grupa dzieci wraz z siostrą. Chodzenie do kościoła i znajomość podstawowych zasad katolickiej wiary było dla żydowskich dzieci warunkiem koniecznym dla ocalenia życia. W klasztorach polskich w czasie II wojny światowej nastąpiło więc zderzenie dwóch światów, dwóch religii. Pamiętam, jak weszłam do tego kościoła. U nas nie wolno robić rzeźb. Ja dzisiaj jestem rzeźbiarką, ale nie wolno, jest napisane w Biblii, nie zrobisz sobie rzeźby. Ja widziałam te statuły takie duże i te te rysunki takie olbrzymie i ksiądz stał tak wysoko na takim podium i mówił. Kiedy ksiądz skończył swoją wymowę, nie wiem akurat co on mówił, bo ja nawet nie słyszałam, ja tylko cały czas patrzyłam naokoło. Jezus i Matka Święta, nawet nie wiedziałam, co jest co. Teraz ja już oczywiście później wiedziałam, bo się nauczyłam. Wszyscy nagle klęknęli. I widziałam, że ksiądz tak robi tak w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ale ja stałam, bo nam nie wolno klękać. Wtedy klęknęłam pierwszy raz. Chodziło się do sąsiedniego budynku, gdzie była kaplica, gdzie różne dzieci żydowskie znajdowały po raz pierwszy w życiu, odkrywały istnienie religii, istnienie Boga i niektóre z tych dzieci znalazły w tym wielkie pocieszenie i wielką duchową radość. Ja wiem, że w naszym klasztorze u Sercanek żadna zakonnica nie chciała, nie mówiła o tym, żebyśmy przeszli na wiarę Jezusową. Ale byłam spokojna tam i widziałam, że zaczęłam wierzyć w Boga. Że czasy były takie ciężkie, że ta wiara widocznie mi dała bardzo dużo. Siostry służyły osobistym przykładem takim, że w pewnym momencie chciałam przyjąć chrzest. Chciałam cały czas, ale jak było bombardowanie Przemyśla, jak Rosjanie bombardowali z powrotem Niemców, to ja się strasznie bałam, że umrę jako Żydówka. Wobec tego uklękłam przed księdzem i go błagałam, żeby mnie ochrzcił. Ale siostry wtedy powiedziały, w wierze należy wytrwać i że on mi w tej chwili nie chrzci. Jeśli by spadła bomba, to przyjmę chrzest z krwi, bo tak bardzo tego pragnę, a jak będę miała 21 lat, to mogę robić. I do wtedy będę się chciała ochrzcić, to wtedy mam prawo zrobić, co ja chcę.
I co niedzielę mieliśmy zebranie z księdzem. I ten ksiądz zawsze mówił o różnych grzechach. Każdej niedzieli inny temat był. A jednej niedzieli to był temat o grzechu świętokradzkim. I on tłumaczył, kto popełnia ten grzech świętokradzki. Mnie to nie bardzo ruszyło, ale Irka miała nieczyste sumienie. I po tym zebraniu prosiła, żebym poszła z nią na spacer. I ona mi powiedziała, że jest Żydówką, że ona ma nieczyste sumienie, bo ona popełnia ten grzech świętokradzki. W sytuacjach ekstremalnych, które polskim Żydom i katolikom zgotowała II wojna światowa, częstokroć dochodziło do łamania podstawowych zasad obu religii. Dla ocalenia życia jedne żydowskie dzieci wbrew religii żydowskiej otrzymały w klasztorach chrzest. Inne, wbrew zasadom religii katolickiej, za wiedzą i pełną akceptacją zakonnic popełniały świętokradztwo. Ja wówczas nie wiedziałam, ile żydowskich dzieci jest, tylko które było podobne, jak myślałam, to jest na pewno żydowskie dziecko, bo jest podobne do Żydówki. Ale nie wiedziałam dokładnie. W Turkowicach było ich prawdopodobnie 30 parę dzieci żydowskich. Ile było naprawdę, bo pewnie było ich więcej, tego się chyba nigdy nie dowiemy, bo wiele z tych dzieci zatarło ślady. Wiele z tych dzieci nawet nie wiedziało może o swoim pochodzeniu. Wiele z nich rozeszło się gdzieś po świecie, zniknęło. Także prawdopodobnie do tej liczby nigdy nikt nie dojdzie. Nikt także nie jest w stanie ustalić dziś, ile żydowskich dzieci zostało uratowanych we wszystkich polskich klasztorach. Wiadomo jedynie, że ich liczba nie mogła być mniejsza niż 1200. W ratowaniu Żydów i żydowskich dzieci uczestniczyło w Polsce 2/3 czynnych żeńskich zgromadzeń zakonnych i 11 zakonów kontemplacyjnych. Dzieci żydowskie znalazły schronienie w co najmniej 200 polskich klasztorach. Najaktywniejsze w akcji ratowania były siostry Warszawy i jej okolic. W samej tylko stolicy 23 klasztory były schronieniem dla żydowskich dzieci, a tę samą rolę pełniło 41 klasztorów podwarszawskich. Za ratowanie żydowskich dzieci Niemcy zamordowali 10 polskich zakonnic. Od 63 roku do 85 starałyśmy się o medal dla sióstr, żeby zostały wybrane jako wybrane sprawiedliwe. Myśmy byli też u doktora Kahana, on miał podpisać to. Mówię, dlaczego tak wloką? Przecież to są starsi ludzie, oni już mogą nie dożyć tego. Powiedział, że oni badają, czy te siostry nie chciały żadnej zapłaty za to, czy siostry nie chciały, żebyśmy się chrzciły. W ogóle, czy coś żądały. Nic nie żądały. Naprawdę im się należało i bardzo mi przykro, że nie dostały. Bardzo mi przykro było. Dopiero po śmierci dostałam zaświadczenie, że przyznano im. Izraelskie medale sprawiedliwych między narodami świata otrzymało kilkanaście polskich zakonnic. Kilka sióstr medale dostało za życia. Na jerozolimskim wzgórzu Yad Vashem rosną zasadzone ich ręką drzewa pamięci. Wydaje mi się, że to nie jest przypadkiem, że ja mieszkam tutaj vis-a-vis Yad Vashem i co rano widzę ten wagon Oświęcimia, który stoi tutaj z rampą. I ten wagon stoi w lesie, w którym są zasadzone drzewa sprawiedliwych świata. I powoli te drzewa zakrywają ten wagon i to jest coś takiego symbolicznego, że właśnie to dobro zakrywa to zło. One były cudowne, nadzwyczajne. Takich ludzi nie ma. Ich spokój, ich cisza, spokój duchowy, ich
miłość bliźniego, ich przykład osobisty wpłynęły na mnie na całe życie. Nie spotkałam ani jednego z tych dzieci, ale może ja nie wiem, że mówią źle o klasztorach. Te wspomnienia o zakonnicach są zawsze wspomnienia dzieci, które dostały dużo ciepła, nie rozróżniano ich, nie znęcano się nad nimi. Dzieci, które dostały rzeczywiście to, co mogło dziecko dostać w czasie tak strasznej, okrutnej wojny. Ja myślę, że dzieci klasztorów w czasie wojny były w najbezpieczniejszym miejscu. Dla nas to był malutki raj w piekle, w tym piekielnych czasach, w tych strasznych, okrutnych czasach. W czasie okupacji nasze siostry, one naprawdę chciały służyć potrzebującym, a w tym wypadku skromne słowo służba może należy zmienić na inne wielkie słowa. One chciały ocalić życie i ocaliły życie niejednemu dziecku i niejednemu człowiekowi i chyba nigdy nie będą zapomniane. Myślę, że tak długo, jak długo będzie trwała i historia Polski, i historia Izraela, o tych siostrach trzeba będzie pamiętać. One gdzieś pozostaną. One zasługują na pomniki, których nigdy nie będą miały. Przecież życie, one mi dały życie, zakonnice mi dały życie. Kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat, a to było ratowanie niejednego życia. Sharak Mozambique.